Cześć, jestem Ola, jestem artystką. Ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych i zapraszam Was na kurs przygotowujący do ASP, Liceum Plastycznego lub po prostu dla hobbystów. Przygotowywanie się do ASP to głównie rysowanie martwych natur i modeli, więc właśnie tymi rzeczami będziemy zajmować się na tym kursie. W pierwszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób zrobić szkic do martwej natury, jak potem przerysować to na dużą kartkę, jak wszystko rozplanować, żeby kompozycyjnie zmieściło nam się i w jaki sposób mierzymy wielkości z rzeczywistości i przenosimy je na papier. Do wykonywania dużych rysunków ołówkiem będą nam potrzebne różne rodzaje ołówków. Jest to ołówek na pewno H, na przykład 3H, 2H. Są to ołówki, które są twarde i dają jaśniejszy, bardziej ostry cień, czyli tworzą plamę, która jest jasna. Następne są ołówki, które są takie pomiędzy, to są ołówki HB, 2B. One są średniej ciemności i najciemniejsze, czyli 4B, 5B, 6B i tak dalej oraz grafit. Grafit może być w kubusiu albo sam cały w kredce. Do wycierania drobnych szczegółów przyda nam się gumka w ołówku. Możecie ją kupić w każdym sklepie plastycznym. A do wycierania większych powierzchni zwykła gumka lub gumka chlebowa. Przed każdym rysunkiem modela czy martwej natury wykonujemy szkic. Szkic ma nam zająć maksymalnie 10-15 minut. Może być brzydki, niedokładny. Jest pierwszym zapoznaniem się z martwą naturą, tak żeby później na dużej kartce prościej nam było określić, jakiej wielkości mają być przedmioty, tak żeby wszystko nam się ładnie zmieściło. Dokładne mierzenie wytłumaczę Wam później na dużym rysunku. Na razie spróbujcie wykonać szkic martwej natury, którą sobie ustawiliście, tak jak czujecie. Przy szkicu nie musimy cieniować całości, czyli nie musimy zaznaczyć, że na przykład ta tkanina będzie później ciemna, ale delikatnie można ewentualnie najciemniejsze miejsca lub przedmioty zaznaczyć czarnymi krawędziami, czyli tak jak na przykład tutaj widzę, że ta tkanina będzie czarna, albo ta krawędź ramki. To odda troszkę głębi i później będziemy musieli o tym pamiętać. Tak samo tu przy jabłku. I teraz jeżeli mam dużą martwą naturę i nie chcę rysować jej całości, to mogę sobie wybrać część, czyli zrobić prostokąt, jeżeli będę później robić na prostokątnej kartce i narysować, ile będę chciała mieć już na tej dużej kartce. Czyli powiedzmy będzie to coś takiego, nie chcę całości i dokładnie to na tej dużej kartce chcę zmieścić. Jest to po to, żeby właśnie wielkościowo nam się zgadzało,
bo jeżeli zaczęłabym na dużej kartce od ogromnego jabłka, no to nie zmieściłaby się reszta przedmiotów. Tutaj wiem, jak mniej więcej ma to jabłko wyglądać, żeby zmieściła się reszta. Szkic możecie sobie powiesić tutaj na desce, żeby cały czas patrzeć, jak mniej więcej mają się układać te przedmioty, jakie są proporcje. I zaczynamy na dużej kartce. Jeżeli rysujemy całość, to zaczynamy od największego przedmiotu, tak jak w przypadku szkicu, czyli tutaj u mnie to jest stolik, a jeżeli rysujemy część, to staramy się znaleźć tutaj tą płaszczyznę, czyli też w tym przypadku stolik i ustawić ją od razu delikatnie razem z przedmiotami, tak żeby wszystko nam się zmieściło. I pierwsze co, to mierzę, pod jakim kątem jest stolik. Wyciągam sobie ołówek i zamykam jedno oko. Ołówek musi być cały czas tak jakby był na kartce, czyli na płaszczyźnie. Nie może się w tą stronę przesuwać lub w tamtą, tylko cały czas o tak, jakby był na płaszczyźnie. I w ten sposób ustawiam sobie ołówek tak, żeby położył mi się na tej krawędzi stolika, czyli on mi ją zasłoni. Ustawiam ołówek, przenoszę go na kartkę i staram się pod takim kątem, jaki przed chwilą zobaczyłam, narysować kreskę. Sprawdzam jeszcze raz, czy dobrze narysowałam i poprawiam sobie. Tutaj na początku przy szkicu i przy wyrysowywaniu robimy delikatnie, tych kresek może być dużo. Ja używam ołówka HB. I teraz mierzę sobie tak samo drugą krawędź. Kąt. Czy zmieści mi się? Nie zmieści mi się już róg, więc narysuję to troszkę tutaj wyżej. I tu zaraz będę miała ramkę. Tak więc jak widzicie, na razie te przedmioty rysuję bardzo delikatnie. Ten rysunek jest niemalże ledwo widoczny, po to, żeby ewentualnie można go było zetrzeć. Tu sobie zaznaczę trochę tkaniny, jak ona będzie. Tutaj miejsce, gdzie mniej więcej tkanina może się kończyć. Grubość stolika i znowu jak idzie tkanina. I w ten sposób delikatnie po kolei staram się wyrysować te przedmioty, tak żeby wielkościowo do siebie pasowały. Żeby wielkości przedmiotów nam się zgadzały, to możemy narysować jeden przedmiot, którego jesteśmy zupełnie pewni, czyli na przykład to jabłuszko i uznać, że to jabłuszko to jest jakaś wielkość A. I teraz chciałabym ołówkiem na martwej naturze, czyli też wyciągając rękę, zamykając jedno oko, stworzyć ołówkiem tą wielkość A. Czyli tutaj będę miała górę jabłka, a paznokciem będę zaznaczać sobie dół. I to robię teraz na martwej naturze. I takiej wielkości jest moje jabłko. I teraz bez zginania łokcia, czyli łokieć jest cały czas tak samo, przenoszę sobie tą wielkość dalej na ten przedmiot, który jest za jabłkiem i widzę, że on jest troszkę większy niż jabłko, czyli on ma trochę więcej niż A, więc mogę tutaj sprawdzić. To będzie mniej więcej ta wielkość, stąd się będzie zaczynać, tu kończyłoby się a to ma być trochę większe, więc powiedzmy będzie tutaj. To musi być okrągłe. I w ten sposób to jest wielkość a to jest troszkę większe niż A. Mogę od razu dorysować tutaj rączkę od tego i tył. Teraz za tym widzę ramkę. Mogę ją tutaj przedłużyć, żeby wychodziła mi ładnie poza stolik. Jeszcze raz upewniam się, czy na pewno stolik jest w dobrym miejscu narysowany. I tak samo tą wielkość A, czyli wielkość jabłka, przenoszę sobie na drugie jabłko. Drugie jabłko jest dokładnie takiego samego rozmiaru, ale nie leży w tej samej linii.
Czyli teraz również ołówkiem mogę sobie stworzyć linię, na której stoją te jabłka. Czyli też wyciągam ołówek i one są takiej linii. Czyli robię to i rysuję tutaj drugie jabłko. Też o wielkości A. Zaraz za tym jabłkiem mam miskę i na tej misce mogłabym obrócić wielkość A i sprawdzić, jakiej spód tego jest szerokości. Wyszło mi, że jest trochę większy niż A, czyli spód mogłabym zakończyć tu, bo to by było A. Robię elipsę, której nie widzę, ale wiem, że taka jest tam na spodzie i rysuję sobie górę tego. To powinno być trochę wyższe niż to jabłko. Czyli jest tutaj. Tu mi się troszkę róg przesunął, on będzie kawałeczek dalej. Czyli na bieżąco sprawdzam też takie rzeczy, jak gdzie powinien być ten róg. I w linii prostej do góry, jak pójdę od rogu, to wychodzi mi to właśnie wiaderko. Dobrze, teraz wyrysowanie ramki. Ona jest gdzieś za wiaderkiem i za tym. Tutaj też za wiaderkiem. I delikatnie pod kątem idzie. Szkic już sobie odczepię. Środek ramki, tak żeby mi się wszystko zmieściło. Zarówno na zewnątrz, jak i w środku. I materiał. I ewentualnie to jest szkic, który wykonujemy już na dużym formacie i z niego teraz powoli zaczniemy sobie to cieniować i wyrysowywać już dokładniej. Na razie poprawiamy mocniej i dodajemy troszkę ciemniejsze miejsca. Tam, gdzie będzie cień, tutaj pierwszy plan chcemy mieć wyrysowany dokładniej, czyli to tutaj ten tył będzie delikatniej. Poprawiając, możemy jednocześnie zacząć powoli cieniować, czyli tak jak tutaj zrobiłam tą mocniejszą kreskę, tak mogę też sobie zacząć już nakładać trochę ołówka na tkaninę. I jest taka jedna ważna zasada w cieniowaniu, że powierzchnie, które idą prostopadle do ziemi, czyli na przykład tak jak ta tkanina tu spada, staramy się raczej pokazać kreskami, które też będą spadały sobie prostopadle do ziemi. A powierzchnie do ziemi równoległe pokazujemy bardziej równoległymi. Czyli jeżeli będę chciała zrobić tutaj cień jabłka, to też będę się starała zrobić go takimi kreskami. A powierzchnie okrągłe możemy jeszcze pokazać, że są trójwymiarowe poprzez takie kreseczki.
ale to zobaczycie wszystko dalej, jak będę rysować. Tak jak widzicie, staramy się cieniować całościowo, czyli nakładam po trochu ołówka na wszystkie te przedmioty. Tutaj do przedmiotów jaśniejszych używam ołówka H. Nakładam sobie warstwę. A następnie będę cieniować też jaśniejszym ołówkiem, czyli HB. Tutaj ta tkanina będzie jeszcze potrzebowała przyciemnienia, ale na razie nałożyłam na nią taką pierwszą warstwę, żeby już mieć troszkę kontrastów. Nie musicie się starać, by robić perfekcyjnie dokładnie. Ważne jest to, żeby dokładne były kontrasty, a to, czy tutaj troszkę linie wejdą, czy nie, to naprawdę nie jest bardzo istotne i jest to po prostu część rysunku. To sprawia, że rysunek jest bardziej oryginalny. Czerni nie nakładamy od razu z całej siły, czyli tak jakbym zrobiła teraz tak, tylko dokładamy warstwami. Czyli co jakiś czas będę sobie tutaj dokładać warstwę, żeby jeszcze przyciemnić, ale nie zrobię od razu z całej siły, bo wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że ołówek będzie się mocno świecił. Do dokończenia jest jeszcze tkanina i ta ramka mogłaby być bardziej wyrysowana, żeby było widać cień, który tutaj jest, czyli zagłębienia, ale ogólnie najważniejsze rzeczy na martwej naturze są już zaznaczone. Czyli mamy ciemną tkaninę, jasne jabłuszka, to dosyć ciemne, łącznie tutaj z widocznym środkiem. I tak naprawdę na tym można by było zakończyć. Jeżeli to byłby rysunek do teczki, to musi być oczywiście dokończony i później wyczyszczony ewentualnie z takich paluchów, które nie wiem, czy tutaj widać, ale już są. Jeżeli jest to rysunek tylko w ramach ćwiczeń robiony, to najważniejsze rzeczy są już na nim znalezione i możemy przejść tak naprawdę do kolejnego. W trakcie rysowania możecie jeszcze sprawdzać sobie, czy
kontrast jest już odpowiedni pomiędzy na przykład tutaj tą czarną częścią, a tą ciemną tkaniną poprzez mrużenie oczu. Czyli mrużycie oczy, patrzycie tam na martwą naturę i później tak samo patrzycie na to. Jeżeli kontrast pomiędzy tym a tym się zgadza, no to znaczy, że już jest w miarę ok. I tak samo pomiędzy innymi przedmiotami. Jak widzicie, ten rysunek jest już skończony. Tkaniny zostały dokładnie tutaj wyrysowane. Możecie zobaczyć delikatne światełka, tak samo tutaj. Nie muszą być, niektórzy jak robią ołówkiem, to myślą, że te linie, które zostawia ołówek, powinny być niewidoczne, ale wręcz przeciwnie, te linie są dobre i one, jak widzicie, tutaj tworzą nam płaszczyznę. Tutaj ładnie pokazują, że jest zagięcie na tkaninie. Tła tego białego nie trzeba kończyć, to jest rysunek, nie zdjęcie, więc nie musimy pokazywać, że ściana za tym była delikatnie szara. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do śledzenia nas na Instagramie, Facebooku i subskrypcji tego kanału. Pamiętajcie jednak, że kursy internetowe to nie to samo, co nauka w szkole rysunku. Każdy początkujący artysta potrzebuje czasami pomocy kogoś bardziej doświadczonego. Dlatego zapraszamy do naszej szkoły SIL Art.